Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj ten wstęp nieco innej scenerii nagrywam, ale zaraz przeniesiemy się do laboratorium. Często dostaję od Was pytania, jaki oscyloskop wybrać. 8 czy też może 12-bitowy. Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania. Porównamy sobie 3 oscyloskopy, 8, 12 i 14-bitowy. Zobaczymy, jakie korzyści płyną z większej liczby bitów w połączeniu z małym poziomem szumów, dlatego że te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze. Zrobię dla Was różne testy, będzie troszkę teorii i na końcu tego filmu myślę, że będziecie w stanie samodzielnie podjąć decyzję co do tego, który oscyloskop jest dla Was. Zapraszam na film. Sygnał ciągły, analogowy ma nieskończenie wiele wartości w danym czasie obserwacji i mówimy o nim, że jest nieprzeliczalny. Układy cyfrowe natomiast są w stanie przetworzyć tylko skończoną ilość informacji i to w postaci liczb o ograniczonej liczbie bitów. Konieczna jest więc zamiana nieskończonej liczby wartości sygnału ciągłego na skończony zbiór wartości sygnału cyfrowego. Proces taki nazywamy kwantyzacją. Liczba poziomów kwantyzacji, a tym samym rozdzielczość przetwarzania analogowo-cyfrowego i wierność cyfrowego odtworzenia sygnału analogowego zależy od liczby bitów przetwornika. Popatrzmy na symulację. Załóżmy, że zakres pomiarowy przetwornika to 10 V, a analizowany sygnał ma amplitudę bliską tym 10 V. Dla małej liczby bitów przetwornika sygnał cyfrowy jest schodkowy, gdyż liczba poziomów kwantowania jest mała. Mówimy, że widać szumy kwantyzacji. Wraz ze wzrostem liczby bitów sygnał cyfrowy coraz wierniej odzwierciedla sygnał analogowy. Dla 8 bitów mamy 256 poziomów kwantowania, dla 12 bitów 4096, a dla 14 bitów 16384. Jeżeli jednak źle dobierzemy zakres pomiarowy względem amplitudy sygnału, to sygnał nie będzie poprawnie odtworzony nawet na oscyloskopie 12 czy 14-bitowym. Powiedzmy, że mamy teraz sygnał o amplitudzie 1/10 V, a pomiar jest na zakresie 10 V na oscyloskopie 8-bitowym. Efektywna liczba poziomów kwantowania maleje i po, w cudzysłowie, powiększeniu sygnału zobaczymy szumy kwantowania. Taki eksperyment za chwilę dla Was zrobię na oscyloskopach. Przy obserwacji sygnałów o małych amplitudach ważne jest, aby analogowe układy wejściowe oscyloskopu miały jak najmniejsze szumy. Zobaczmy 2 przypadki. Pierwszy, oscyloskop 8-bitowy, szumi maksymalnie na poziomie 100 mikrowoltów peak-to-peak, a obserwujemy sygnał o amplitudzie 1 mV. Jak widać, jest on jeszcze dobrze odtworzony. Jeżeli jednak amplitudę sygnału zmniejszymy do 100 mikrowoltów przy takim samym poziomie szumów, to niezależnie od liczby bitów przetwornika analogowo-cyfrowego nic już nie zobaczymy. Takie eksperymenty też za chwilę Wam pokażę na oscyloskopach 8, 12 i 14-bitowym. Reprezentantem grupy oscyloskopów 8-bitowych będzie Rigol 1074Z, 12-bitowych również Rigol DH814. Jeśli chodzi o 14-bitowy oscyloskop, mam do dyspozycji Keysighta serii HD3. Zdaję sobie sprawę, że to są konkretne modele oscyloskopów z konkretnymi parametrami i te pomiary, które Wam za chwilę pokażę, dotyczą tych modeli. Jednak to, co tutaj zobaczycie, można uogólnić na całą grupę oscyloskopów 8, 12 czy 14-bitowych. Dlatego, że na przykład jeśli chodzi o oscyloskopy 8-bitowe, no to nie ma sensu umieszczać tam super niskoszumnych układów wejściowych poniżej szumu kwantyzacji. No nikt tak raczej nie robi. I odwrotnie. W grupie oscyloskopów 12-bitowych czy 14 trzeba dbać właśnie o niski poziom szumów, bo w przeciwnym razie te
ta wysoka liczba bitów traci sens. Więc pewne relacje, pewne cechy tutaj w każdej grupie oscyloskopów są zachowane i to, co zobaczycie, no, będzie generalnie reprezentatywne dla każdej z tych grup. Zobaczmy, jak wygląda sygnał sinusoidalny o małej wartości 2 mV peak-to-peak na każdym z oscyloskopów. Na najmniejszej czułości oscyloskopu spodziewamy się, że będzie on jeszcze widoczny. Ale zróbmy eksperyment w nawiązaniu do symulacji polegający na tym, że zwiększymy czułość oscyloskopu do wartości 100 mV, zatrzymamy akwizycję, a następnie w cudzysłowie rozciągniemy go do najmniejszej czułości. Przy ustalonej liczbie bitów oscyloskopu powinniśmy zobaczyć mniej lub więcej szczegółów w badanym sygnale. Reprezentantem grupy oscyloskopów 8-bitowych jest ten Rigol DS1074Z, pasmo przenoszenia 70 MHz. Rigol 12-bitowy jest 100 MHz, 14-bitowy będziemy równać do 100 MHz, więc no, ten 8-bitowy ma tu mniejsze pasmo. Ale to nie szkodzi, bo i tak zobaczymy tutaj konsekwencje wysokiego poziomu szumów układu wejściowego i małej liczby bitów. Podaję teraz sygnał 10 kHz, 2 mV peak-to-peak i jakby się dobrze przyjrzeć, no to co prawda ten sygnał jest widoczny, ale już tutaj gdzieś pojawiają się poziomy kwantowania. No to spróbujmy w takim razie zwiększyć czułość do 100 mV, zatrzymać akwizycję i powiększyć to. Popatrzcie, jak to wygląda. Widzimy tutaj pojedynczy kwant. Znaczy, tu są kolejne poziomy kwantowania. Tak? Więc z sinusa zrobił nam się jakiś taki prostokąt. No, bardzo mała rozdzielczość, 8 bitów, tylko 256 poziomów, więc przy powiększaniu z takiej czułości do takiej, no, musi ten efekt zachodzić. I oscyloskop 12-bitowy o paśmie 100 MHz. Przy tych 12 bitach ważne jest to, żeby on miał niskie poziomy szumów analogowych układów wejściowych, bo inaczej te szumy nam te 12 bitów tutaj przyćmią. No, zobaczymy, jak to jest w tym przypadku. Parametry akwizycji ustawiłem tak, żeby były zbieżne z poprzednim oscyloskopem, tak żeby się to dało porównywać. No i doprowadzony sygnał 2 mV peak-to-peak. Przy tej czułości dobrze go widać. Ale zróbmy sobie ten eksperyment co wcześniej, czyli dam tutaj 100 mV, zatrzymam akwizycję i rozciągnę z powrotem. No i zobaczcie, tutaj już w tej sytuacji tego sinusa nie widać. No, widać za to duże poziomy szumów. Czyli jednak te szumy na tej czułości 100 mV przyćmiły tutaj ten sygnał 2 mV. Widać też jakby tutaj takie poziomy wyszczególnione. Widać, jak ta intensywność się tutaj skokowo zmienia. To nie są chyba poziomy kwantowania jeszcze, bo przecież to by musiały być linie takie równoległe, ale no już tutaj coś zaczyna się dziać złego. I oscyloskop 14-bitowy. Tutaj jedna uwaga, te 14 bitów ma znaczenie tylko wtedy, jeżeli mamy bardzo niski poziom szumów układów wejściowych oscyloskopu. Dopiero połączenie tych dwóch cech no, daje tutaj korzyści. No bo gdyby on bardzo mocno szumiał, no to te 14 bitów na najmniejszych zakresach za bardzo by się przydało. Natomiast ten Keysight ma te poziomy szumów bardzo niskie. Ja to mierzyłem na potrzeby recenzji. To było od kilkunastu bodajże mikrowoltów RMS w najlepszych warunkach do kilkudziesięciu przy bardzo szerokim paśmie. A więc no, o tym trzeba pamiętać. I ja ten oscyloskop tutaj ustawiam w ten sposób, że ograniczam mu pasmo do 100 MHz, tak jak tamte Rigole, no bo tylko wtedy te oscyloskopy można między sobą porównywać. Gdybym dał tutaj pełne pasmo 1 GHz, no to oczywiście on by szumiał dużo więcej. A więc tutaj zawężam.
No i mam doprowadzony sinus 10 kHz, 2 mV peak to peak, no i obserwujemy sobie ten sygnał. I zróbmy ten sam eksperyment, co wcześniej, czyli teraz daję tutaj 100 mV na działkę, zatrzymuję akwizycję i rozciągam sygnał. Proszę bardzo, jeszcze w tej sytuacji jestem w stanie ten sygnał tutaj zobaczyć. Tutaj nie widać za bardzo poziomów kwantowania. Tu raczej widzimy szumy już wchodzą nam tego frontendu. Natomiast to raczej nie jest kwestia kwantowania. Za chwilę się temu bliżej przyjrzymy, czy dla 14 bitów można te poziomy kwantowania zobaczyć. Podsumowując, na oscyloskopie 8-bitowym już przy najmniejszej czułości 1 mV na działkę widać kwantowanie, a przy powiększeniu sygnału zarejestrowanego na czułości 100 mV na działkę dostajemy obraz jednego poziomu kwantowania. W końcu mamy tylko 256 tych poziomów na zakres pomiarowy. Nieco lepiej jest na oscyloskopie 12-bitowym, który ma 4096 poziomów kwantowania, gdzie po rozciągnięciu rejestracji ze 100 do 1 mV nie widać jeszcze poziomów kwantowania, ale sygnał ginie w szumach. Na oscyloskopie 14-bitowym, przypomnę, ponad 16 000 poziomów kwantowania, o małych szumach, w każdych warunkach jesteśmy w stanie zaobserwować kształt sygnału. Spróbujmy teraz zaobserwować sygnały o jeszcze mniejszych wartościach. Z poprzednich eksperymentów wiemy, że oscyloskop 8-bitowy tutaj raczej się nie sprawdzi, jednak dla niego taki test też wykonam. Aby uzyskać sygnały o wartościach międzyszczytowej 100 i 15 mikrowoltów, zastosuję tłumiki przelotowe BNC o wartości -30 i -20 dB. Ponieważ dla sygnałów o tak małych wartościach oscyloskop nie synchronizuje się do zbocza sygnału, to zastosuję wyzwalanie sygnałem synchronizacji z generatora. Próba obserwacji sygnałów o małych wartościach za pomocą oscyloskopu 8-bitowego. Ustawiłem tutaj akwizycję w taki sposób, że jest 1,25 megasampli, 120 000 punktów. Każdy następny oscyloskop będę ustawiał w zbliżony sposób, tak żeby to było ze sobą porównywalne. No i mam tutaj sygnał w tej chwili około 1 mV peak to peak. No, widzimy, że jest on już trudno obserwowalny. Bardzo duży poziom szumów. Tu już wręcz widać kwantyzację na tej czułości 1 mV. No i pomiar błędny 1,5 mV. Oscyloskop 8-bitowy i obserwujemy sobie tutaj sygnał o wartości 1,1 mV w tym momencie. I jak widzicie, już nie jesteśmy w stanie nic na ekranie zobaczyć. Ten sygnał przepadł w wysokim poziomie szumów tego oscyloskopu, no i w tych progach kwantyzacji, które tutaj już też są widoczne. A więc nic poniżej 1 mV nie jesteśmy w stanie zmierzyć. I zaobserwujmy sobie sygnały o małych wartościach dla oscyloskopu 12-bitowego. Teraz przez tłumik tutaj mam około 1 mV. No i ten sygnał, jak widać, jest obserwowalny, natomiast są tutaj problemy już z poprawnym wyzwoleniem tego oscyloskopu. No spróbujmy jeszcze tu w triggerze dać mu noise reject, czy coś nam da. Nie bardzo, tutaj gdzieś się synchronizuje, ok. A więc jak najbardziej sygnał jest tutaj jeszcze widoczny. Tutaj jeszcze zmniejszyłem amplitudę, mamy teraz 1/10 mV. A jak widzicie, ledwie ten sygnał jest tutaj widoczny. Praktycznie jesteśmy już tutaj rzeczywiście na granicy. Duży poziom szumów, nie chce się nam synchronizować. Doprowadziłem teraz sygnał synchronizacji z generatora, tak żeby uzyskać stabilny obraz. No, coś jeszcze tutaj można rozpoznać. Jeżeli wyłączę generator, włączę, jest różnica. To mamy teraz około 100 mikrowoltów. Spróbujmy jeszcze sobie go uśrednić. Czyli włączmy uśrednianie w akwizycji 50 razy.
no to oczywiście wydobędzie nam przy sygnale okresowym więcej szczegółów, ale tutaj już nic lepiej nie jestem w stanie uzyskać. I teraz jeszcze zmniejszmy to do 15 mikrowoltów. Dokładam kolejny tłumik. No i tutaj już na tym oscyloskopie nic nie zobaczymy. I oscyloskop 14-bitowy, taki sam eksperyment, sygnał doprowadzony przez tłumik, czyli powinniśmy mieć tu 1 mV peak to peak i tak rzeczywiście jest. Da się ten sygnał ładnie zaobserwować. Jest wykonywany tutaj pomiar. Na generatorze ustawiony 1 mV przy tłumieniu razy 10, więc teoretycznie powinno być tutaj około 100 mikrowoltów. No, coś jeszcze tu obserwujemy, no ale te pomiary już są tutaj błędne. No więc jesteśmy już tutaj na granicy, że tak powiem, obserwowalności tego sygnału. Doprowadziłem sygnał synchronizacji z generatora, więc on teraz jest tutaj stabilny. No, wcześniej nie chciał się synchronizować, więc można go tutaj lepiej zaobserwować. I spróbujmy włączyć sobie uśrednianie. Tryb average, no dajmy tutaj, nie wiem, 50, OK. No, na pewno jest lepiej. Te kursory troszkę nam tutaj przeszkadzają. Wyłączmy to. No tak, ale tu już czułości więcej. Jeszcze 500, przeszedłem na 500 mikrowoltów. No, widać to troszkę lepiej. Dołożę jeszcze jeden tłumik. Zobaczymy, jak jest z tą widocznością sygnału. No, coś tu jeszcze majaczy. Jesteśmy w stanie ten sygnał zobaczyć. Jak go wyłączę, znika. Jak go włączę, to widać. Podsumowując, na oscyloskopie 8-bitowym trudno zobaczyć sygnał o amplitudzie mniejszej niż 1 mV. Oscyloskopy 12 i 14-bitowe zachowują się natomiast podobnie, choć trudno mówić o obserwacji przebiegu czasowego sygnału o wartościach dziesiątków mikrowoltów. Tak zresztą raczej się nie robi. Za to do analizy harmonicznych o małych wartościach można użyć analizy FFT, co pokażę Wam w drugiej części filmu. Skoro poziom szumów układów wejściowych i szumy kwantowania odgrywają tu rolę, to sprawdźmy, jak oscyloskopy zachowują się po odłączeniu sygnału z generatora. W tym oscyloskopie już w poprzednim pomiarze widzieliśmy poziomy kwantowania. Widać je już nawet, jeżeli ja tutaj dam 1 mV na działkę. To już się tutaj pojawia. Nie muszę niczego skalować, żeby je zobaczyć. No ale zróbmy taki eksperyment. Dajmy sobie tutaj większą czułość. Tak, zatrzymajmy akwizycję i powiększmy ten fragment. Popatrzcie, no wygląda na to, że jest tu, to jest jeden kwant, tak, jeden poziom. Rozciągnijmy to, czy to widać? Tak, popatrzcie. Tutaj jest przeskok z jednego poziomu na drugi, a więc przy takim powiększeniu, no tutaj już żadnych sygnałów się nie da obserwować. Nie ma to wszystko najmniejszego sensu. Oscyloskop 12-bitowy, odłączyłem sygnał. Zobaczmy sobie na szumy i czy da się tutaj zobaczyć poziomy kwantowania. Zwiększam czułość 50 mV, zatrzymuję akwizycję i rozciągam. No i popatrzcie, już tutaj te poziomy kwantowania nam się objawiają bardziej wyraźnie. Widać? Raz, dwa, tu będzie kolejny, 3 i w górę. Zobaczmy, jak to wygląda w tym oscyloskopie 14-bitowym. Odłączyłem sygnał 10 milisekund na działkę, czułość 50 mV, zatrzymuję akwizycję, no i spróbujmy to sobie rozciągnąć. No, popatrzcie, tutaj jestem już na najmniejszej czułości i no nie widać tych poziomów kwantowania jednak, tak? Tutaj ten sygnał wciąż ma wiele, no ta intensywność zmienia się tutaj w sposób płynny. No to spróbujmy
dlatego zrobić jeszcze taki eksperyment, że ja tutaj dam aż 10 V na działkę, zatrzymam akwizycję i zobaczmy, dopiero tutaj, popatrzcie, na tak dużym zakresie widać te poziomy kwantowania. Tak? Są one tutaj widoczne. A więc no, widać jednak te różnice w rozdzielczości 12 a 14 bitów. Da się to zaobserwować. Wnioski są podobne do tych z poprzedniego eksperymentu. W oscyloskopie 8-bitowym możemy zaobserwować szumy kwantowania. W oscyloskopie 12-bitowym nie jest to jednoznaczne, choć można wyróżnić pewne skwantowane poziomy. Natomiast w oscyloskopie 14-bitowym tego efektu praktycznie nie widać, co wynika z bardzo dużej liczby poziomów kwantowania, która wynosi ponad 16 000. Zobaczmy teraz, jak wygląda FFT na tych oscyloskopach. Wykonajmy więc analizę FFT i na początek oceńmy średni poziom szumów bez doprowadzonego sygnału. Wszystkie oscyloskopy mają ustawione zbliżone parametry akwizycji, podstawę czasu i parametry FFT. Czułość kanału 1 mV na działkę. Dla oscyloskopu 8-bitowego spróbujmy ocenić sobie tutaj poziom szumów. Dla tak ustawionych parametrów akwizycji 25 megasampli, 12 kilopunktów, no on mi tutaj ogranicza możliwości tego FFT, dlatego że nie uzyskam nic lepiej niż do 2 MHz, no ale trudno, pogódźmy się z tym i kursorami spróbuję zmierzyć taki średni poziom, powiedzmy tutaj tych szumów. No i to jest na poziomie 90 kilku dBV, może nawet lepiej 97, 96 w najgorszym przypadku, tak? Najgorszym, czyli bardzo wysoki poziom szumów dla tego oscyloskopu. I oscyloskop 12-bitowy. Wygląda to następująco, jeśli chodzi o poziom szumów przy FFT. Tutaj ustawiona akwizycja tak jak podobnie jak dla poprzedniego oscyloskopu. To możemy sobie zamknąć. No i popatrzmy w zakresie od 0 do 5 MHz. Tutaj wynik otrzymałem na poziomie minus 117 dBV. I zobaczmy sobie tutaj poziom szumów przy FFT dla oscyloskopu 14-bitowego. Ustawiłem go podobnie w zbliżony sposób, jeśli chodzi o akwizycję, jak poprzednie oscyloskopy, żeby to porównanie miało sens. No i oczywiście pasmo 100 MHz. I zobaczmy, mamy tutaj minus 117 decybeli. A więc na czułości 1 mV. Oczywiście, jeżeli będę nawet nie tak, 1 mV. Jeżeli będę zwiększał tak, wartość czułości, no to oczywiście będzie przesuwać się do góry. Ale zobaczmy na wyniki. Podsumowując, dla czułości 1 mV na działkę dla oscyloskopu 8-bitowego uzyskaliśmy minus 96 dBV, co odpowiada amplitudzie harmonicznej równej 20 mikroV. Natomiast dla oscyloskopów 12 i 14-bitowego minus 117 dBV, co odpowiada wartości 1,5 mikrovolta amplitudy harmonicznej. Teoretycznie więc dla takich ustawień nie zobaczymy harmonicznych o mniejszych wartościach. Dla większych czułości poziom szumów będzie wyższy. I tak, dla 20 mV na działkę najniżej szumi 14-bitowy, później 12 i najbardziej szumi 8-bitowy oscyloskop. Podobne obserwacje mamy dla czułości 50 mV. Tu widać dużą różnicę między 12-bitowym Rigolem a 14-bitowym Keysightem. Ten ostatni umożliwia dla tych czułości obserwacje harmonicznych o amplitudach pojedynczych mikrowoltów, a Rigol od dziesiątków mikrowoltów. Teraz sprawdźmy, jak jest z detekcją harmonicznych o małych wartościach. Doprowadzę sygnały o amplitudach od 1 mV do 7 mikrowoltów i sprawdzimy, którym oscyloskopem będą mierzalne. Zobaczmy sobie sygnały o małych amplitudach na FFT. Oscyloskop 8-bitowy. Teraz mam 2 mV peak to peak. 1,5 MHz to jest ten pik, chociaż on tutaj łapie jeszcze coś, ale nie wiem, bo to jest sinus. No jest to mierzalne, jest to widoczne.
Dokładam tłumik. Zmienię sobie też nastawy generatora. Tak. I teraz mam 1 mV. Nie, 1/10 mV. 1/10 mV jest tu ledwo widoczna. Jeżeli bym wiedział, czego szukam, to mógłbym to znaleźć, ale musiałbym wiedzieć, czego szukam. Więc to jest już tak na granicy. Dla oscyloskopu 12-bitowego, jeżeli doprowadzę tutaj, teraz mam 2 mV peak to peak, 10 MHz, czyli to jest ten pik tutaj. No jest on dobrze widoczny. Dokładam tłumik, minus 30 dB, czyli razy 10, 1/10, 1/10 mV, 100 mikrowoltów. Jeszcze jesteśmy w stanie to zobaczyć. I 15 mikrowoltów. No tutaj już nic nie widać. Napięcia rzędu dziesiątków mikrowoltów na tym FFT nie zobaczymy. A ponieważ nie ma tutaj możliwości jakiegoś uśredniania tego widma, no to te kilkaset mikrowoltów to jest granica. Oscyloskop 14-bitowy, FFT, takie same parametry akwizycji, zbieżne z poprzednimi pomiarami, żeby to miało sens. Teraz mam tutaj doprowadzony sygnał 2 mV peak to peak. No, widać go bardzo wyraźnie. Dołóżmy sobie jeden tłumik razy 10 koło, czyli tu powinniśmy mieć teraz, zmienię sobie też ustawienie na generatorze, to 1/10 mV i ładnie to widać wciąż. Jeżeli dołożę drugi tłumik, czyli coś około 15 mikrowoltów, popatrzcie, bardzo ładnie to widać, 15 mikrowoltów. Jeżeli dodatkowo wykorzystamy tutaj tą dostępną funkcję uśredniania FFT, zobaczmy, popatrzcie, jak ładnie redukuje to poziom, no, nazwijmy to szumów, i poprawia stosunek sygnału do szumu. A więc też cenna funkcja przy takich małych sygnałach. 15 mikrowoltów na FFT. Podsumowując, na Rigolu 8-bitowym sygnały o wartościach amplitudy poniżej 1 mV są już trudno mierzalne. Na Rigolu 12-bitowym ze względu na niższy poziom szumów harmoniczna o amplitudzie 50 mikrowoltów jest dobrze widoczna, natomiast o amplitudzie około 7 mikrowoltów już nie jest mierzalna. Kresem możliwości tego oscyloskopu są sygnały o amplitudach dziesiątków mikrowoltów. 14-bitowy Keysight pozwala natomiast na obserwację sygnałów o wartościach pojedynczych mikrowoltów i pod tym względem jest bezkonkurencyjny w tym zestawieniu. Który oscyloskop wybrać więc dla siebie? Ja bym powiedział tak. Dzisiaj ceny oscyloskopów 12-bitowych są identyczne, a nawet w niektórych przypadkach mniejsze niż porównywalnych oscyloskopów 8-bitowych. Więc tutaj w ogóle bym się nie zastanawiał, tylko brał oscyloskop 12-bitowy. Najtańsze modele możecie kupić za nieco ponad 1000 zł. Jeśli chodzi o ten oscyloskop 14-bitowy, no oczywiście jest to mocno specjalizowane urządzenie, drogie, no z przeznaczeniem nie dla hobbystów czy warsztatów, tylko instytucji naukowych czy też przedsiębiorstw. No więc tutaj trudno mi go polecać, bo on kosztuje naprawdę dużo. Natomiast jeżeli mamy dylemat pomiędzy 8 a 12 bitami, to tutaj bym się nie zastanawiał. Ja już od jakiegoś czasu pracuję na oscyloskopach 12-bitowych i mówiąc szczerze, trudno mi wrócić do oscyloskopów 8-bitowych. Tym bardziej, że te 12-bitowe konstrukcje często są dużo szybsze, większa liczba rejestracji na sekundę i komfort pracy jest tutaj nieporównywalny. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.